Siemanko, z tej strony Norbert. Zapraszam do obejrzenia mojego spojrzenia na okrążenie na torze Pannonia Ring. Standardowo dobre okrążenie trzeba zacząć od dobrego wyjścia na prostą. Atakuję ten zakręt, wiadomo, możliwie jak najszerzej. Wbijam się tutaj w pierwszy apex, ale niekoniecznie go łapię, po to, żeby ustawić się tutaj względnie szeroko do wyjścia na prostą. I drugi apex na tym torze jest dużo bardziej łagodny, więc generalnie mniej więcej od tego miejsca zaczynam delikatnie cały czas przyspieszać i rozpędzam motocykl, bo jeżeli nie zacznę tego robić, to w miejscu apexu tutaj mam za małą prędkość i wychodzę na środek toru zamiast na zewnętrzną, więc cały czas napędzam motocykl, a mniej więcej od tego miejsca gaz już jest odkręcony na maksa i fajnie wypluwa na zewnętrzną. Na te tarki śmiało można wjechać, tutaj jest przyczepność, zdarzało mi się już dzisiaj na nie wjeżdżać. Jak widać, to nawet nie są prawdziwe tarki, to jest tylko farba. 600 powinno hamować się tutaj tuż za znacznikiem 150 metrów. Ja jeszcze się do tego nie przekonałem, ale myślę, że jutro już będę tak robił. No i to jest jedno z najfajniejszych miejsc na torze. Choć na tym torze to jest dużo fajnych miejsc. Tutaj też nie hamujemy mocno, tylko dosyć lekko. Zbijamy dwa biegi w dół z 6 na 4 i kolanem trzeba przejechać po tych zewnętrznych tarkach. One też są namalowane, a nie prawdziwe. I tu na chwilę jeszcze dodajemy gaz. Ktoś coś zgubił, jak widać. Dodajemy gaz po to, żeby jak największą prędkość utrzymać w tamtym zakręcie i dzięki temu jeszcze w tym miejscu jesteśmy mocno napędzeni. I tu jest jedno z najmocniejszych hamowań na torze. Tutaj hamujemy do drugiego biegu. Staramy się zaatakować ten zakręt jak najszerzej, żeby otworzyć sobie wyjście. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że za ostatnim słupkiem, czyli tym, zaczynam mocno przyspieszać. Tu jest mniej więcej już gaz do końca i tak samo można pozwolić na to, żeby na te tarki wyjechać. I to jest kolejne miejsce, gdzie tarki są malowane, więc będę się starał jutro z nich mocno korzystać. I tu jest kolejne fajne miejsce na torze, z tym, że mamy tutaj tak dużą prędkość, że dosyć ciężko trafić w ten apex. Przynajmniej ja tak mam, bo pewnie część ludzi nigdy czegoś takiego nie doświadczyła. Przed 50 składam się do tego zakrętu. Tutaj praktycznie nie ma hamowania, jak już to bardzo delikatne. No i oczywiście staramy się kolanem złapać tarki i to są już prawdziwe tarki, które jak widać mocno trzepią. One się charakteryzują tym, o mogę to pokazać, że im głębiej się na nie wjedzie, tym bardziej trzepie, więc po ich zewnętrznej stronie, po stronie od asfaltu jeszcze nie ma tragedii, gorzej jest trochę dalej. Kolanem śmiało można po nich jechać, bo one zgodnie z kierunkiem jazdy spadają w dół, więc o nic nie zahaczymy, tylko trochę potrzepie. Tutaj trzymamy 4. bieg. Ja tu czasem wchodzę 3, czasem 4, to też jest mocno zależne od tego, jakie mamy przełożenia, bo ja trochę kombinuję z przełożeniami i w niektórych miejscach na torze krótsze przełożenia mi odpowiadają, a w innych znowu dłuższe i trzeba jakoś to dobrać do własnych preferencji. Tutaj zaczynam hamować mniej więcej tak, jak zaczyna się ta dróżka boczna. I to jest też jedno z najmocniejszych hamowań na torze. Pokonujemy ten zakręt w identyczny sposób jak zakręt numer 2, czyli atakujemy go od zewnętrznej na mocnym hamulcu i na drugim słupku, choć może jutro to się zmieni, ale na drugim słupku gaz mam już odkręcony prawie do końca, bardzo mocno. Tak samo pozwalamy się tutaj wynieść na zewnętrzną
bo tu jest bardzo długa prosta, więc warto o tą prędkość zadbać. Tu są prawdziwe tarki, ale też od połowy dopiero tutaj. Tu śmiało można wyjechać bez utraty przyczepności i stabilności. Kolejny zakręt to bardzo długi prawy zakręt. Przed remontami na środku tego zakrętu była taka linia, takie łączenie asfaltu i przez cały zakręt przebiegało to łączenie. Ja czasem wpadałem w to łączenie, jadąc tak jakby na literę V. Teraz łączenia nie ma, ale za to asfalt jest bardzo nierówny. Nie wiem, jak ci Węgrzy to zrobili, ale asfalt jest bardzo nierówny. Tutaj hamowanie na 50. Też dosyć mocne, ale nie tak mocne jak w tych dwóch poprzednich zakrętach dwójkowych. I tutaj staramy się zaatakować ten zakręt dosyć szeroko, po to, żeby sobie swobodnie wytracić prędkość, obrócić motocykl i na wyjściu mieć dużo miejsca, żeby wyjść na pełnej petardzie. Tutaj jak jadę rowerem teraz, to nie czuję tych nierówności, ale na motocyklu to naprawdę rzuca cały czas. Na tym słupku już odkręcam dosyć mocno i tu tak samo pozwalamy wyjść szeroko. Na tarki to jest mój drugi ulubiony zakręt na tym torze. Hamowanie na 50 metrach. Też niespecjalnie mocne, bo ten zakręt jest pochylony, ma profilowanie dodatnie, więc wciąga nas do środka. No to jest świetne uczucie, uwielbiam to. Na lekkim hamulcu wchodzę i bez problemu utrzymuję linię, a nawet pod koniec jestem w stanie go zacieśnić. Tutaj już mniej więcej odkręcam gaz, ale na bardzo krótki moment przebijam na 4, choć nie powinienem, ale mi jest bardzo niewygodnie wrzucać 4. bieg w lewym złożeniu, więc ja wbijam 4 mniej więcej w tym miejscu. Tu oczywiście atakujemy pierwsze tarki. To jest bardzo długi lewy zakręt, najpierw pod górę, później z górki. Więc atakujemy pierwsze tarki. Tu jeszcze przez chwilę jedzie się na ujętym gazie, bo ten zakręt na początku jest trochę ostrzejszy, a później się otwiera. I tak jak widać, nie wiem czy film to oddaje, ale tu gaz już jest odkręcony do końca i śmiało można tu jechać 4, potem 5 i przejście w prawą stronę. Tutaj staramy się zostać po lewej stronie, żeby dobrze ustawić się do prawego zakrętu, choć nie zjeżdżamy do samych tarek, bo to będzie strata czasu. Po lewym długim zakręcie trzeba utrzymać prędkość i to jest zakręt na odwagę. Tutaj idziemy pełną bombą. Na obecnym przełożeniu mam tutaj odciętą 4 i przez chwilę na tej odcince jadę, ale nie przejmuję się jakoś bardzo, a 5 to znowu, no może jutro spróbuję, ale generalnie wydaje mi się, że nie da mi tyle zysku, żeby wrzucać na chwileczkę 5 i później z powrotem redukować. No i tak, wychodząc z tego długiego lewego, wypluwa nas trochę na prawą stronę toru i musimy się postarać nie zwalniać, dojechać do lewej strony, bo jak widać tu jest kawałek prostej. Dojechać do lewej strony toru i z lewej strony zaatakować ten zakręt, nie puszczając gazu. No i ta linia biała, którą tu widać, w sensie wysypany jakiś sorbent, to jest idealna linia, jaką ja jeżdżę w tym zakręcie i mam trochę z tym problem, bo boję się po tym jechać. Obawiam się, że puści mi przód. A jak puści przód, to w tym miejscu, jednym z najszybszych na torze, już pewnie nie będzie co zbierać z motocykla. Więc generalnie słońce świeci, ale nie łapię tego apeksu w ogóle, tylko jadę dosyć szeroko po to,
żeby ustawić się do kolejnego prawego zakrętu. Czyli jadę mniej więcej tą linią do samych tarek i tutaj hamuję z 4 bądź 5. Można to zrobić do 2 bądź do 3. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać dobrą prędkość, to atakujemy ten zakręt na 3, mniej więcej tak jak idzie ta biała linia, ale w tym miejscu zacieśniając zakręt i musimy postarać się utrzymać bardzo wysoką prędkość po to, żeby ta prędkość wyrzuciła nas na zewnętrzną, a nie żebyśmy musieli podnosić motocykl, bo jeżeli w tym miejscu podnosimy motocykl po to, żeby tu dojechać, to oznacza, że jedziemy za wolno. Więc nie na przyspieszeniu, a na prędkości wyjeżdżamy tutaj do lewej strony. I kolejny zakręt trzeba zaatakować bardzo późno. Trzeba zaatakować bardzo późno po to, żeby sobie go otworzyć. Jeżeli złożymy się za wcześnie, to długo będziemy musieli jechać mocno złożeni. Jeżeli złożymy się później, to sobie skrócimy tak jakby ten zakręt i otworzymy kolejny. No bardzo dobrze się to przejeżdża. Czyli ten prawy zakręt przejeżdżamy na późny apex. Ja tu już jadę na 4. biegu. Jeżeli pokonuję tamten prawy na 2, to na zewnętrznej jego stronie przebijam 2 biegi w górę. I tutaj jedziemy na 4. Z prawej pochylamy motocykl do lewej już na odkręconym gazie do końca. I ja tutaj nie popuszczam nic. Trzeba wycelować tak, żeby kolanami zaatakować tarki, a żeby koła zostały na torze. Zdarza mi się tu, że wjadę włączenie pomiędzy tarkami a asfaltem. To dosyć mocno destabilizuje motocykl, więc wtedy ujmuję gaz. No ale staram się generalnie tego nie robić. Także ten zakręt przejeżdżamy na 4, odkręconej do końca. I tu mamy już tak dużą prędkość, że nie ma szans, żeby nie wyrzuciło nas na zewnętrzną. Im szerzej polecimy, tym bardziej podniesie nam przednie koło. To stąd są te wszystkie najlepsze zdjęcia z torowania, czyli motocykl pochylony w lewo na jednym kole z zawodnikiem, który przykleja głowę do zbiornika paliwa. Także tutaj przejeżdżamy na 4. biegu, tu jest 5 i na obecnym przełożeniu na 6 tu w ogóle nie wrzucam, ale zdarza mi się, że 5 jest odcięta. Po pochyleniu motocykla zaczynamy hamować, czyli tak samo jak na Poznaniu w 2 miejscach robi się małe koło, motocykl wchodzi na wysokie obroty i dopiero wtedy zaczynamy hamować. I cały ten prawy zakręt przelatujemy na lekkim hamulcu po to, żeby złożyć przednie zawieszenie i żeby motocykl możliwie jak najlepiej skręcał. I dopiero tutaj, na tej krótkiej, prostej, hamujemy mocno. Tak, żeby ten prawy zakręt pokonać jak najszybciej, z jak największą prędkością. No i ja robię tak, że jestem mniej więcej w tym miejscu na torze. Tutaj na dosyć mocnym hamulcu w złożeniu, w pełnym złożeniu staram się przykleić do tarek i od tego słupka numer 2 odkręcam praktycznie od razu na maksa. Tu jest bardzo dużo miejsca na wyjściu, więc tu naprawdę można mocno odkręcić i pozwolić na to, żeby ten motocykl wyjechał na zewnątrz. Tutaj tarki są prawdziwe, ale jak widać też od połowy. Ale tu nie ma co się przejmować. Jest dużo miejsca, żeby sobie z powrotem wrócić na tor. Tym bardziej, że dużo lepiej zaatakować jest ten zakręt od zewnętrznej, dlatego że tutaj w ogóle nie odpuszczamy, a warto być po zewnętrznej stronie do kolejnego prawego. Więc jeżeli szeroko zaczniemy z tyłu, w sensie ten zakręt za nami,
to tutaj fajnie wypadamy sobie od razu po zewnętrznej do kolejnego zakrętu. I tu hamowanie jest gdzieś w okolicach 50. Nie jestem teraz pewien dokładnie, wydaje mi się, że może troszeczkę wcześniej. I ten zakręt tak samo zaczynamy bardzo szeroko, po to, żeby otworzyć sobie wyjście, bo tu znowu na wyjściu jest dosyć mało miejsca, więc jeżeli szeroko go zaatakujemy, to otworzymy sobie wyjście i dużo wcześniej wejdziemy na pełen gaz. Tutaj na szczęście pod tym białym się nie jeździ. A zobaczcie, jak się opona od tego brudzi. Więc moje podejrzenia o utracie przyczepności tam wcześniej nie są bezpodstawne. No i tutaj będzie nas wyrzucać na tarki bardzo często, bo tak jak mówię, tu jest dosyć wąsko, więc wypluwa. Też kawałeczek tych tarek jest namalowany. Odtąd już mamy prawdziwe. No i jesteśmy na ostatnim zakręcie na torze. Trzymamy bardzo długo gaz. Dopiero po pochyleniu motocykla zaczynamy hamować i bardzo lekko hamujemy i bardzo długo, mniej więcej do środka zakrętu jedzie się na hamulcu, a od środka zakrętu od razu, tak jak mówią wszystkie zasady motorsportowe, czy to samochody, czy motocykle, od razu wchodzimy na gaz. I tak jak wcześniej mówiłem, na początku dosyć lekko rozpędzamy ten motocykl, tak żeby nabierał prędkości, żeby w momencie, jak już będziemy mogli odkręcić maks, to żeby mieć mniej więcej 20 albo nawet 20 kilka na godzinę większą prędkość, dzięki temu, że cały czas się napędzaliśmy. I wtedy całą prostą pokonamy trochę szybciej. Wylatujemy na tarki i kończymy okrążenie z życiówką. Tego Wam życzę, a ja jadę zrobić jeszcze jedno kółko. Może uda mi się nagrać linię przejazdu. Pozdro.